Moje imię to Aleksandra Davis. Mam 32 lata i nigdy nie spodziewałam się, że zostanę publicznie upokorzona w Techvision, firmie technologicznej z Doliny Krzemowej, której poświęciłam 5 lat mojego życia. Tamten wtorek rozpoczął się jak każdy inny, aż do momentu, gdy nasz CEO, William, wezwał mnie na środek podczas spotkania ogólnego. Gratulacje, zwolniona jesteś, powiedział z uśmieszkiem. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Zachowałam spokój, oddałam moją kartę dostępu i wyszeptałam: sugeruję, żebyś wyjaśnił inwestorom, dlaczego produkt przestanie działać za dokładnie 9 minut. Jego twarz pobladła, kiedy odchodziłam. Zanim zanurzę się w tę dziką historię, napiszcie w komentarzach, skąd oglądacie i nie zapomnijcie kliknąć lubię to oraz subskrybuj, jeśli kiedykolwiek mieliście do czynienia z toksycznym szefem, który dostaje dokładnie to, na co zasłużył. 5 lat temu, kiedy po raz pierwszy przekroczyłam próg olśniewającej szklanej siedziby Techvision na rozmowę kwalifikacyjną, byłam pełna nerwów, ale również determinacji. Dopiero co ukończyłam studia magisterskie z informatyki ze specjalizacją w cyberbezpieczeństwie, a Techvision była wymarzoną firmą dla każdego ambitnego inżyniera. Firma zrewolucjonizowała rozwiązania z zakresu zabezpieczeń opartych na chmurze i dynamicznie się rozwijała. Nie wiedziałam jeszcze, że ta rozmowa kwalifikacyjna stanie się punktem zwrotnym w moim zawodowym życiu, który zapoczątkuje zarówno moje największe sukcesy, jak i najcięższe porażki. Proces rekrutacyjny był morderczy: 4 rundy testów technicznych, wyzwań programistycznych oraz rozmów behawioralnych. Pamiętam do dziś ostatnie pytanie, które przesądziło o mojej przyszłości. CTO, Robert, poprosił mnie o rozwiązanie skomplikowanego problemu z zakresu szyfrowania na tablicy. Nie tylko rozwiązałam go, ale zaproponowałam alternatywne rozwiązanie, które poprawiło wydajność o 30%. Wyraz twarzy Roberta był bezcenny. Później powiedział mi, że to był moment, w którym wiedział, że muszę dołączyć do zespołu. Kiedy otrzymałam list z ofertą, razem z moją najlepszą przyjaciółką Rachel uczciłyśmy to drogą kolacją. Za nowe początki toastowałyśmy, zupełnie nieświadome tego, jak ten początek ostatecznie się zakończy. Mój pierwszy dzień w Techvision był przytłaczający w najlepszym możliwym sensie. Biuro było tym, o czym marzył każdy entuzjasta technologii. Otwarte przestrzenie z ergonomicznymi stanowiskami pracy, pokoje do drzemek, w pełni zaopatrzona kuchnia, a nawet ścianka wspinaczkowa w strefie rekreacyjnej. Więcej przypominało to plac zabaw dla dorosłych niż biuro. Mój zespół przyjął mnie serdecznie, szczególnie Melissę, która stała się moją przyjaciółką w pracy i wprowadziła mnie w firmowe realia. W pierwszym roku pracy zajmowałam się mniejszymi projektami związanymi z bezpieczeństwem, systematycznie przekraczając oczekiwania. Usprawniłam protokoły uwierzytelniania, redukując liczbę błędów logowania o 60%. Zaktualizowałam metody szyfrowania danych w stanie spoczynku, sprawiając, że były niemal niemożliwe do złamania. Każdy sukces budował moją reputację niezawodnej rozwiązującej problemy SPECJALI. W drugim roku pracy poznałam Jesicę, starszą inżynier, która stała się moją mentorką. Dostrzegała we mnie potencjał, którego sama jeszcze nie dostrzegałam. Aleksandra, masz intuicyjne zrozumienie systemów, czego nie da się nauczyć, mówiła mi. Pod jej przewodnictwem rozwijałam nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolności przywódcze, które okazały się kluczowe w przyszłości. Mój przełomowy moment nadszedł w trzecim roku, kiedy samodzielnie powstrzymałam ogromny atak cybernetyczny, który mógłby skompromitować dane naszych klientów. Byłam wtedy w pracy dłużej niż zwykle, co w moim przypadku było rzadkością, gdy zauważyłam nietypowe wzorce ruchu w naszej sieci. Gdyby ktoś inny uznał to za zwykłą awarię, ja poczułam, że coś jest nie tak. Zagłębiłam się w to i odkryłam wyrafinowaną próbę wykorzystania nieznanej luki w naszym systemie. Pracowałam całą noc, pisząc kod, aby załatać tę dziurę, równocześnie śledząc atakujących. Nad ranem nie tylko powstrzymałam atak, ale zebrałam wystarczająco dużo dowodów kryminalistycznych, aby zidentyfikować sprawców. Robert był w szoku. Uratowałaś tę firmę przed stratą milionów dolarów i zachowałaś naszą reputację, powiedział na spotkaniu awaryjnym, które zwołano, aby omówić incydent.
2 tygodnie później awansowałam na starszego inżyniera oprogramowania i otrzymałam pokaźny bonus, który pozwolił mi w końcu wpłacić zaliczkę na moje wymarzone mieszkanie w San Francisco. Miesięczne raty kredytu były wysokie, ale dzięki nowej pensji i obietnicy rozwoju w TechVision poczułam się pewnie jak nigdy dotąd w dorosłym życiu. Następnie nadeszła największa szansa w mojej karierze. Robert wezwał mnie do swojego biura i zaproponował mi stanowisko lidera nowego projektu, nazwanego Phoenix. To nie był zwykły projekt. Phoenix miało stać się flagowym produktem TechVision. Rewolucyjna platforma, która połączyłaby wszystkie nasze rozwiązania zabezpieczające w jedną, spójną usługę. Duzi klienci, w tym kilka firm z listy Fortune 500, już czekali na wdrożenie po ukończeniu. Potrzebuję kogoś, kto rozumie zarówno techniczne zawiłości, jak i biznesowe konsekwencje, wyjaśnił Robert. Kogoś, kto potrafi przewidywać zagrożenia, zanim się pojawią. To ty, Aleksandra. Odpowiedzialność była ogromna, ale moja determinacja do sukcesu była jeszcze większa. Zebrałam zespół najlepszych umysłów w firmie, w tym Brianę, specjalistę od backendu, który miał niesamowitą zdolność do optymalizacji kodu, Markusa, geniusza UX, który potrafił uczynić skomplikowane funkcje intuicyjnymi, oraz oczywiście Melissę, której dbałość o szczegóły uratowała nas przed niebłędami w przeszłości. Przez następny rok Phoenix stał się moim życiem. Pracowałam w weekendy, pomijałam święta, a często zostawałam w biurze do północy. Napisałam tysiące linijek własnego kodu, które stały się fundamentem systemu. Architektura była skomplikowana, ale elegancka, zaprojektowana z wieloma redundancjami. Warstwy zabezpieczeń, które jak to ujął Robert były na granicy paranoi, okazały się dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy. Moje zaangażowanie się opłaciło. Zrealizowaliśmy projekt o 6 miesięcy przed planowanym terminem, uruchamiając wersję beta dla wybranych klientów. Otrzymane opinie były przytłaczająco pozytywne. Nasz system wykrywał i neutralizował zagrożenia, które konkurencyjne produkty całkowicie pomijały. Panel sterowania był na tyle intuicyjny, że nawet osoby nie mające doświadczenia technicznego potrafiły zrozumieć i odpowiedzieć na alerty bezpieczeństwa. Phoenix nie tylko spełniał oczekiwania, przekraczał je. Firma zorganizowała wystawną imprezę na Hawajach, by uczcić nasz sukces. Przez cały tydzień relaksowaliśmy się na plażach, korzystaliśmy z otwartych barów i braliśmy udział w zajęciach integracyjnych, które bardziej przypominały wakacje niż pracę. Podczas ostatniej kolacji Robert wzniósł toast za mój zespół i za mnie. Za ludzi, którzy na nowo definiują możliwe w cyberbezpieczeństwie, powiedział, zwracając szczególną uwagę na mnie. A zwłaszcza na Aleksandrę, której wizja i wytrwałość sprawiły, że Phoenix wzbił się w górę. Tego wieczoru, patrząc na Pacyfik z moimi kolegami, którzy stali się moimi przyjaciółmi, poczułam ogromne poczucie przynależności. TechVision nie było tylko moim pracodawcą, to było moje zawodowe domu. Nie miałam pojęcia, że to poczucie bezpieczeństwa wkrótce zostanie całkowicie zburzone. Wszystko zmieniło się w poniedziałkowy poranek, kiedy otrzymaliśmy niespodziewanego maila. Robert, nasz ukochany CEO i mój największy sojusznik, natychmiast rezygnował ze stanowiska z powodu problemów zdrowotnych. Ogłoszenie było krótkie, prawie kliniczne, zupełnie nie w stylu Roberta, który zawsze komunikował się z ciepłem i przejrzystością. Plotki rozprzestrzeniały się jak pożar. Niektórzy twierdzili, że został zmuszony do odejścia przez zarząd. Inni sugerowali nieuleczalną chorobę. Nikt nie wiedział na pewno, a najwyższe kierownictwo milczało. Nie mieliśmy czasu, by przetrawić tę wiadomość, zanim nadeszła kolej na William Parker. 35-letni wschodzący talent z konkurencyjnej firmy miał objęci stanowisko CEO. Przejście było tak szybkie, że ledwo zdążyliśmy pożegnać się z Robertem. Moje pożegnanie było szybkim spotkaniem w jego biurze, podczas gdy pakował swoje osobiste rzeczy. Jego twarz wyglądała na zmęczoną, starszą niż zwykle. Walczyłem z tym, Aleksandra, powiedział cicho. Ale czasami nawet CEO odpowiadają przed wyższymi siłami. Co się naprawdę dzieje, Robert? Zapytałam, czując, że jest coś, czego mi nie mówi. Wzdychając głęboko, odpowiedział, powiedzmy, że nie wszyscy podzielają naszą wizję, jak technologia powinna służyć ludziom, a nie ich wykorzystywać. Uważaj na Williama.
On jest inny. Zanim zdążyłam zadać kolejne pytanie, jego asystentka pojawiła się, by zabrać go na ostatnie spotkanie zarządu. Robert pocałował mnie w policzek, szepcząc: Fyks, to twoje dziedzictwo. Chroń je. Potem zniknął, zostawiając mnie z niepokojem w sercu. Przyjęcie powitalne Williama było całkowitym przeciwieństwem kameralnych spotkań, które organizował Robert. Odbyło się w ekskluzywnej lokalizacji w centrum miasta, gdzie występowali celebryci, a bar serwował najdroższe alkohole, a catering był wykwintny. William wygłosił przemówienie pełne modnych haseł o agresywnym wzroście, dominacji na rynku i usprawnianiu procesów. Ani razu nie wspomniał o pierwotnej misji firmy tworzeniu bezpiecznych i etycznych rozwiązań technologicznych. Moje pierwsze spotkanie z Williamem powinno być ostrzeżeniem. Zamiast omawiać Phoenix czy osiągnięcia mojego zespołu, skupił się na metrykach i konkurencji. Wasze protokoły bezpieczeństwa są nadmierne, powiedział z pogardą, gdy próbowałam wyjaśnić, jak ważne jest nasze wielowarstwowe podejście. Wydajemy za dużo na zabezpieczenia, które spowalniają wdrożenia. Te zabezpieczenia to to, co nas wyróżnia, odpowiedziałam. Nasi klienci ufają nam właśnie dlatego, że nie idziemy na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa. William oparł się na krześle, wpatrując w mnie zimnym wzrokiem. Zaufanie to pojęcie marketingowe, Aleksandra. Liczy się bycie pierwszym na rynku z funkcjami, których klienci jeszcze nie wiedzą, że potrzebują. W ciągu miesiąca William przywiózł swojego zaufanego człowieka z poprzedniej firmy Dereka Johnsona, który został mianowany dyrektorem operacyjnym, mimo że nie miał doświadczenia w naszej branży. Podobnie jak William, był charyzmatyczny i świetnie ubrany, ale jego interakcje były wyrachowane, zwłaszcza wobec długoletnich pracowników, takich jak ja. Zmiany następowały szybko. Otwarte biuro zostało podzielone na boksiki. Kamery monitoringu zostały zamontowane w całej przestrzeni biurowej, rzekomo dla celów bezpieczeństwa. Zrezygnowano z firmowych lunchów i wydarzeń integracyjnych, koncentrując się wyłącznie na wydajności. Najgorsze było to, że praca w weekendy stała się normą, a nie wyjątkiem. Podczas przeglądu budżetu stanęłam w bezpośredniej konfrontacji z Williamem i Derekiem, kiedy zaproponowali obcięcie budżetu na testy bezpieczeństwa o 40%. To nie podlega negocjacjom, stwierdziłam stanowczo. Obiecaliśmy naszym klientom określone standardy bezpieczeństwa. Oszczędzanie teraz byłoby nie tylko nieetyczne, ale narażałoby nas na ogromne ryzyko, a może i wasze. Nie widzisz szerszej perspektywy finansowej, wtrącił Derek z pogardliwym uśmiechem. Czasami musimy podejmować trudne decyzje dla większego dobra firmy. Większego dobra? Zapytałam. Chodzi o zysk krótkoterminowy kosztem naszej reputacji i bezpieczeństwa klientów? W pokoju zapadła cisza. Nikt wcześniej nie mówił tak do nowego kierownictwa. Wyraz twarzy Williama ciemniał na chwilę, zanim wymusił sztuczny uśmiech. Twoja pasja została zauważona, Aleksandra. Przeanalizujemy te liczby ponownie. Jego ton jednak wyraźnie wskazywał, że dyskusja dobiegła końca. W nadchodzących tygodniach zauważyłam niepokojący wzór. Pracownicy, którzy wcześniej byli wierni Robertowi, byli systematycznie usuwani z firmy. Niektórzy zostali zwolnieni w ramach restrukturyzacji, inni stracili swoje obowiązki, aż w końcu zrezygnowali z powodu frustracji. Jessica, moja mentorka, została przeniesiona do przestarzałego projektu, by w końcu odejść do konkurencji. Podczas rzadkiego spotkania po pracy z Melissą wyjawiła mi, co usłyszała od swojej koleżanki z działu księgowości. Planują całkowitą zmianę kierunku firmy, szepnęła, nerwowo rozglądając się po barze. William spotykał się z firmami zajmującymi się analizą danych, szukając sposobów na monetyzację informacji użytkowników z naszych platform ochrony. To naruszałoby każdą obietnicę prywatności, którą złożyliśmy naszym klientom. Powiedziałam, przerażona. Dokładnie. A zgadnij, kto jest uważany za największą przeszkodę w tym planie? Zapytała, patrząc na mnie znacząco. Nie musiałam czekać na odpowiedź. Byłam architektem Phoenix, systemu, którego fundamenty zostały oparte na surowych zasadach ochrony prywatności. Oczywiście, że byłam postrzegana jako problem. Następnie nadeszło spotkanie zarządu, na które nie zostałam zaproszona,
mimo mojego wysokiego stanowiska. Kiedy zespół powrócił, zauważyłam wyraźną zmianę w tym, jak zaczęli się ze mną odnosić. Spotkania, które wcześniej prowadziłam, były przekładane bez mojej wiedzy. Decyzje dotyczące Phoenix były podejmowane bez mojego udziału. Wątki mailowe, które dotyczyły mojego projektu, zaczęły tajemniczo mnie pomijać. Ostateczne potwierdzenie przyszło od Briany, który był zaproszony na spotkanie, na które ja powinnam była pójść jako lider Phoenix. Rozmawiają o zmianie lidera Phoenix, powiedział mi cicho przy moim biurku. William powiedział, że potrzebują świeżego spojrzenia i wspomniał, że Derek będzie nadzorował nowy kierunek. Tamtej nocy nie mogłam zasnąć. 5 lat poświęcenia. Niezliczone noce i weekendy spędzone na pracy. System, który zbudowałam od podstaw. Wszystko to miało zostać odebrane tylko dlatego, że nie chciałam ustąpić w kwestii zasad. Gdy wpatrywałam się w sufit, podjęłam decyzję. Jeśli William planował mnie wyeliminować, nie pójdę w milczeniu. Upewnię się, że Phoenix pozostanie tym, czym miało być tarczą, a nie bronią. Systematyczne wykluczanie mnie stawało się coraz bardziej jawne z dnia na dzień. Pewnego ranka przyszłam do pracy, by odkryć, że moje uprawnienia do niektórych części kodu Phoenix zostały zablokowane. Kiedy zapytałam o to, odpowiedzieli mi niechętnie, że decyzja pochodzi z najwyższych szczebli i nie mogą jej zmienić. Ale to ja stworzyłam ten moduł. Protestowałam. Jak mam prowadzić projekt, skoro nie mam dostępu do jego elementów? Kierownik IT, Thomas, wyglądał na prawdziwie przejętego. Słuchaj, po prostu wykonuję rozkazy. Może porozmawiaj z Derekiem. To on zatwierdził tę zmianę. Umówiłam się na spotkanie z Derekiem, który kazał mi czekać na korytarzu przez 45 minut, zanim jego asystentka poinformowała mnie, że musi pilnie wyjść. Stało się to regułą. Moje maile były odpowiadane dopiero po kilku dniach, a odpowiedzi były pełne ogólników. Moje obawy były bagatelizowane jako nieporozumienia lub niezbędne protokoły bezpieczeństwa. Pewnego wieczoru, pracując do późna, aby nadrobić wszystkie przeszkody, które stawiano mi na drodze, usłyszałam głosy dochodzące z sali konferencyjnej obok mojego biura. Drzwi były lekko uchylone, a charakterystyczny głos Williama wyraźnie dochodził z środka. Aleksandrę trzeba usunąć ostrożnie, mówił. Zna zbyt dużo o architekturze Phoenix, żeby po prostu ją zwolnić. Możemy ją przenieść, zaproponował Derek. Przeniesiemy ją do utrzymania starych systemów, aż się znudzi i odejdzie z własnej woli. William zaśmiał się. Śmiech, który sprawił, że po moich plecach przebiegł dreszcz. Nie, ona jest za uparta na to. Musimy ją zmusić do udokumentowania wszystkiego, przenieść jej wiedzę, a potem wypchnąć ją z powodów problemy z wydajnością, które jeśli będzie trzeba, stworzymy. A co z jej zespołem? Zapytał Derek. Są jej lojalni. Są inżynierami. Podążają za wynagrodzeniem. Jak tylko ją usuniemy, oni albo podporządkują się, albo pójdą za nią. Tak czy inaczej, będziemy mieć to, czego potrzebujemy. Wtedy wymknęłam się z sali, zanim mnie odkryli, moje serce waliło jak młot. To nie była paranoja. Oni naprawdę planowali ukraść moją pracę i wypchnąć mnie. Zdrada bolała bardziej, niż bym chciała przyznać. Następnego dnia zauważyłam, że Derek spędza z moimi członkami zespołu niezwykle dużo czasu, zabierając ich na lunche i zamykając drzwi podczas spotkań. Kiedy wracali, wydawali się niekomfortowi w mojej obecności, unikali kontaktu wzrokowego i ograniczali rozmowy do czysto zawodowych kwestii. Markus był pierwszym, który ostrzegł mnie wprost. Zadają dziwne pytania, Alex. Powiedział podczas przerwy na kawę. O tym, ile kodu Phoenix rozumiesz tylko ty, o wszelkich tylnych drzwiach czy specjalnych punktach dostępu, które mogłaś stworzyć. Czuję, jakby budowali sprawę przeciwko tobie, albo szykowali się na twoje odejście. Podziękowałam mu za szczerą rozmowę, ale w mojej głowie zaczęło się kotłować. Jeśli już teraz rozmawiają z moim zespołem w ten sposób, moja pozycja jest znacznie bardziej niepewna, niż się spodziewałam. Tego wieczoru rozpoczęłam przygotowania do planu awaryjnego. Po pierwsze, starannie udokumentowałam każdy wkład, jaki wniosłam do Phoenix,
każdą decyzję wraz z jej uzasadnieniem, każdą innowację, która wyszła z mojej pracy. Zapisałam te materiały na osobistym dysku, dołączając maile potwierdzające moją rolę w kluczowych etapach rozwoju. Następnie spojrzałam na architekturę Phoenix nowym okiem, nie jako jej twórca, ale jako ktoś, kto szukałby słabości. Derek chciał wykorzystać moją platformę zabezpieczeń do wydobywania danych, co wymagałoby rozmontowania kluczowych ochron prywatności. Bez informowania nikogo, wdrożyłam dodatkową warstwę uwierzytelniania, która wymagała potwierdzenia biometrycznego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zasadniczych zmian w modułach ochrony prywatności. Biometryczne dane? Moje własne. Nie działałam z zemsty. Powiedziałam sobie, że to środek ostrożności w kontekście delikatności systemu. Gdyby firma utrzymywała swoje etyczne standardy, ta dodatkowa warstwa nie stanowiłaby problemu. Ale jeśli spróbują podważyć podstawowy cel Phoenix po moim usunięciu, natkną się na przeszkodę, którą tylko ja mogłam usunąć. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, kiedy odkryłam dokument, który przypadkowo został pozostawiony w drukarce. Opisano w nim współpracę z firmą Data Harvest, znaną z agresywnych praktyk zbierania danych. Propozycja szczegółowo omawiała, jak dostęp Phoenix do systemów klientów mógłby zostać wykorzystany do zbierania danych o zachowaniu użytkowników na różnych platformach, co było wyraźnie zabronione w naszych umowach z klientami. Zrobiłam zdjęcia dokumentu telefonem, starając się uchwycić nagłówek z logo TechVision i stronę podpisów, na której widniała zgoda Williamsa. To nie było tylko nieetyczne. To mogło stanowić naruszenie kilku przepisów o ochronie danych osobowych. Konfrontacja, której unikałam, w końcu miała miejsce podczas spotkania dotyczącego planu rozwoju produktu. Derek przedstawił ekscytujące nowe źródła przychodów dla Phoenix, które wiązały się z ulepszonymi analizami użytkowników. Opis techniczny był celowo nieprecyzyjny, ale doskonale wiedziałam, co proponują. To bezpośrednio kłóciło się z naszą polityką prywatności i umowami z klientami. Zauważyłam, zobowiązaliśmy się wyraźnie, że nie będziemy monitorować zachowań użytkowników, poza zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem. Derek uśmiechnął się lekceważąco. Po prostu rozwijamy nasz model biznesowy, Aleksandro. Wszystkie firmy technologiczne to robią. Nie bez zgody klientów. A one tego nie robią. To naruszenie umowy z każdym poważnym klientem. William przerwał mi, jego ton był ostry. Umowy są renegocjowane. To nie podlega dyskusji. Decyzja została podjęta na poziomie zarządu. Czy zarząd został w pełni poinformowany o implikacjach prywatności? O potencjalnym narażeniu na ryzyko prawne zapytałam. W pokoju zapadła cisza. Pozostali członkowie zespołu wpatrywali się w swoje laptopy, starając się unikać konfrontacji. Myślę, że przekraczasz swoje kompetencje, powiedział zimno William. Twoja rola to realizacja, a nie strategia. Jeśli to nie jest jasne, może powinniśmy omówić twoją pozycję tutaj. Groźba była wyraźna. Zamilkłam, ale moja determinacja wzrosła. Tego wieczoru wdrożyłam ostatnią część mojego planu awaryjnego. System uwierzytelniania, który wymagał odnowienia co 72 godziny. Jeśli termin nie zostałby dotrzymany, system przechodziłby w tryb tylko do odczytu, chroniąc wszystkie dane, ale uniemożliwiając ich modyfikowanie lub eksportowanie, dopóki odpowiednia autentykacja nie została przywrócona przez każdego, kto przeglądałby kod. Wyglądało to jak standardowy protokół bezpieczeństwa, mający zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi podczas długotrwałej nieobecności administratora systemu. W rzeczywistości była to moja polisa ubezpieczeniowa. Jeśli nagle mnie usuną, Phoenix zablokuje się po 3 dniach, nie zostanie trwale wyłączony, ale zabezpieczony przed tym, co William i Derek planowali. Następnego ranka otrzymałam e-maila od HR, w którym zapraszano mnie na rozmowę oceniającą moją pracę, zaplanowaną na przyszły tydzień. Czasowanie nie było przypadkowe. Robili swój ruch, ale teraz ja też zrobiłam swój. Ocena wydajności była dokładnie tym, czego się spodziewałam wstępnie zamaskowaną zasadzką. Helena z HR siedziała obok Dereka w małej sali konferencyjnej. Jej wyraz twarzy był profesjonalnie neutralny, podczas gdy Derek wymieniał domniemane wady mojej pracy.
Wielokrotne niedotrzymywanie terminów, twierdził, choć nie mógł podać konkretnych przykładów, kiedy go wyzwałam. Opór wobec kierunku strategicznego, kontynuował, CEO rozpoznałam jako kod dla sprzeciwu wobec ich nieetycznych planów. Trudności w współpracy z kierownictwem ostatni i najbardziej ironiczny zarzut. Biorąc pod uwagę, jak systematycznie wykluczali mnie z podejmowania decyzji dotyczących mojego własnego projektu. Wprowadzamy cię na plan poprawy wydajności, wyjaśniła Helena, przesuwając dokument na stół. 30 dni na wykazanie znacznej poprawy w tych obszarach. Przejrzałam dokument, zauważając nierealistyczne metryki i niejasne oczekiwania, które można było interpretować na różne sposoby. To nie była ścieżka do poprawy. To była ścieżka papierowa do zwolnienia, powiedziałam spokojnie. Będę potrzebowała konkretnych przykładów tych problemów z wydajnością, dodałam. I dostępu do wszystkich zasobów niezbędnych do spełnienia tych oczekiwań, w tym dostępu do systemów, którymi niedawno mnie pozbawiono. Uśmiech Dereka lekko zbladł. Twój dostęp został ograniczony z powodu protokołów bezpieczeństwa, a nie z powodu problemów z wydajnością. To są oddzielne kwestie. Jak wygodne, odpowiedziałam. Oczekuje się ode mnie poprawy wydajności na systemach, do których nie mam pełnego dostępu. Helena wyglądała na niekomfortową, prawdopodobnie zdając sobie sprawę, jak to może wyglądać w oczach osoby zewnętrznej, szczególnie w kontekście potencjalnego pozwu o bezpodstawne zwolnienie. Możemy omówić przywrócenie dostępu jako część planu poprawy, zaproponowała. Podpisałam dokument, ale dodałam pisemne oświadczenie kwestionujące zarzuty i zauważające podejrzane timing i okoliczności. Przynajmniej tworzyłam swoją własną ścieżkę papierową. Kolejne tygodnie stały się coraz bardziej wrogie. Podczas spotkań zespołowych William publicznie kwestionował moje decyzje i kompetencje, często przerywając moje prezentacje lekceważącymi komentarzami takimi jak: przejdźmy do czegoś bardziej istotnego, albo potrzebujemy praktycznych rozwiązań, a nie teoretycznych obaw. Za każdym razem, gdy to się zdarzało, zauważałam, że moi członkowie zespołu stawali się coraz bardziej niekomfortowi. Niektórzy zaczęli dystansować się ode mnie, prawdopodobnie bojąc się powiązania z osobą, która wyraźnie była wypychana. Inni, jak Melissę, okazali subtelną solidarność, dając mi pocieszający uśmiech. Wysłali tekst wspierający po szczególnie trudnych spotkaniach. Presja narastała ze wszystkich stron. Derek wyznaczał mi nierealne terminy, jednocześnie umawiając obowiązkowe spotkania, które uniemożliwiały mi wykonanie rzeczywistej pracy. Pojawiły się nowe wymagania dla Phoenix, bez wcześniejszych konsultacji, które często były sprzeczne z poprzednimi specyfikacjami. Jednym z najbardziej bezwzględnych posunięć było, gdy Derek zaplanował, abym zaprezentował postępy przed zespołem wykonawczym, dając mi na to zaledwie 2 godziny. Mimo wszystko zachowałem spokój, błyskawicznie zbierając materiały i przygotowując zwięzłą, profesjonalną prezentację, mimo że oczywiste było, iż to prowokacja do porażki. To wygląda niekompletnie, skomentował William po spotkaniu. Oczekiwaliśmy bardziej szczegółowych analiz, biorąc pod uwagę czas poświęcony na ten projekt. Odpowiedziałem spokojnie, dostałem prośbę o spotkanie zaledwie 2 godziny temu. Gdybym miał wystarczająco dużo czasu, przygotowałbym dokładne analizy, o które prosicie. Kilku członków zarządu spojrzało zaskoczonych na Dereka, który natychmiast zmienił temat. Wygrałem tę małą bitwę. Ale wojna wyraźnie szła w ich kierunku. Ostateczny cios w moją podporę nadszedł, gdy Melissa została nagle wezwana na spotkanie z działem HR, a po wyjściu z niego wyglądała na wstrząśniętą. Podeszła do mojego biurka, jej głos ledwo słyszalny. Zwalniają mnie. Podobno z powodu cięć budżetowych. To absurdalne, powiedziałem, nie kryjąc złości. Twoja rola jest kluczowa dla Phoenix. Obaj wiemy, że to nie chodzi o budżet, odpowiedziała. Derek pytał mnie o ciebie w zeszłym tygodniu. Czy dzieliłeś się obawami dotyczącymi przywództwa? Czy zabrałeś jakieś dane firmowe? Czy miałeś dostęp do systemów wykraczających poza twoje uprawnienia? Nic im nie powiedziałam. A teraz mnie zwalniają. Przytuliłem ją, walcząc z łzami. Przepraszam, Melissę. Nie przepraszaj, powiedziała stanowczo. Po prostu bądź ostrożny.
budują coś przeciwko tobie i nie grają fair. Po jej odejściu poczułem się naprawdę sam w Techvision po raz pierwszy. Stres zaczął odbijać się na moim zdrowiu. Miałem bezsenność, często leżąc obudzony, przewijając w głowie konfrontację i planując obronę przed tym, co miało nadejść. Straciłem na wadze, ponieważ mój apetyt zniknął, a częste bóle głowy stały się moimi stałymi towarzyszami. Nawet moje mieszkanie, które niegdyś było moją oazą spokoju, nie dawało mi już poczucia bezpieczeństwa. Płatności za kredyt hipoteczny, które kiedyś wydawały się wykonalne, teraz groziły zamienić się w kryzys, jeśli stracę pracę. Myśl o tym, że mogę zostać pozbawiony zarówno pracy, jak i domu, napełniała mnie równą częścią strachu i gniewu. Mimo wszystko, nadal wykonywałem swoje obowiązki doskonale, skrupulatnie dokumentując każde osiągnięcie i wkład w pracę. Utrzymywałem integralność Phoenix, odmawiając wprowadzenia zmian, które mogłyby zagrozić zasadom bezpieczeństwa firmy, każdorazowo starannie tłumacząc moje decyzje techniczne. Aż nadszedł incydent, na który czekali. Podczas rutynowej aktualizacji systemu wystąpiła drobna usterka w interfejsie użytkownika, problem kosmetyczny, który nie miał wpływu na funkcjonalność, ale był widoczny dla klientów przez około 20 minut, zanim mój zespół go naprawił. W normalnych warunkach taka sytuacja byłaby uznana za niskopriorytetowy błąd, szybko naprawiony i zapomniany. Pod kierownictwem Williama i Dereka stała się moją katastrofalną porażką. To dokładnie ten brak dbałości o szczegóły, o który się martwiliśmy, ogłosił Derek podczas nadzwyczajnego spotkania, zwołanego specjalnie w celu omówienia problemu. Nasi klienci oczekują perfekcji. Główna funkcjonalność nie została nigdy zagrożona, broniłem się. Zespół zidentyfikował i naprawił problem w ciągu minut. Kilka minut niestabilności systemu, które nasi klienci widzieli. William odpowiedział, to szkodzi naszej reputacji jako wiarygodnego partnera. Co oni jednak nie wiedzieli, to fakt, że już wcześniej otrzymałem maile od 2 klientów, którzy chwalili naszą szybką reakcję na drobną usterkę, doceniając przejrzystość i efektywność działania naszego zespołu w tej sprawie. Przesłałem te maile Williamowi i Derekowi, nie dodając żadnego komentarza. Małe zwycięstwo w coraz bardziej przegranej sprawie. Tamtego wieczoru, pracując do późna, otrzymałem powiadomienie e-mailowe, które przykuło moją uwagę. To było ostrzeżenie systemowe o nowym udostępnionym dokumencie. Ale to, co mnie zatrzymało, to fakt, że dokument został przypadkowo udostępniony całemu działowi inżynieryjnemu, a nie jego pierwotnym odbiorcom. Tytuł dokumentu: Plan przejścia Alexanderii Davis. Otworzyłem go, zanim ktoś zorientował się w błędzie, serce bijące mocniej, gdy skanowałem zawartość. Wszystko było tam czarno na białym, e-mail Williama do zarządu, w którym omawiał moje nadchodzące zwolnienie. Uzasadnienie opierało się na sfabrykowanych problemach z moją wydajnością, a najbardziej druzgocące było to, że planowali ogłosić mojego następcę na nadchodzącym spotkaniu dla wszystkich pracowników, na którym obecni mieli być kluczowi inwestorzy. Nie planowali tylko mojego zwolnienia, chcieli mnie upokorzyć publicznie, jako demonstrację zdecydowanego przywództwa przed inwestorami. Dokument sugerował nawet, że zwolnienie miało pokazać zaangażowanie zarządu w dążeniu do doskonałości i odpowiedzialności. Zrobiłem zrzuty ekranu wszystkiego, zanim uprawnienia do udostępniania zostały nieuchronnie cofnięte, co nastąpiło mniej niż 10 minut później. Wkrótce potem otrzymałem firmowy e-mail, który informował o przypadkowym udostępnieniu dokumentu, który należy zignorować i usunąć, ponieważ zawiera poufne informacje personalne. Za późno. Wiedziałem teraz dokładnie, co planują i kiedy. Spotkanie dla wszystkich pracowników było zaplanowane na wtorek rano, zaledwie 4 dni później. Miałem ograniczony czas, by przygotować się na nadchodzące wydarzenia. Ale przynajmniej teraz nie zostałem zaskoczony. Tamtej nocy, po raz pierwszy od tygodni, spałem spokojnie. Jest pewien spokój, który towarzyszy pewności, nawet gdy ta pewność dotyczy twojej zawodowej egzekucji. Podjęli decyzję, ale nie zdawali sobie sprawy, że ja również podjąłem swoją. Phoenix miało wkrótce spełnić swoje imię w sposób, o którym William i Derek nawet nie śnili. I Derek nigdy się tego nie spodziewali. Poranek przed spotkaniem, wszystkich rąk na pokład, ubrałam się z wyjątkową starannością.
Moje granatowe, dopasowane do figury garnitur, ten sam, który miałam na sobie podczas mojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej w TechVision, to było jakby wieki temu. Perłowe kolczyki, które były własnością mojej babci, delikatny makijaż, podkreślający profesjonalizm, a nie próbujący zrobić wrażenia. Jeśli to miał być mój ostatni dzień, to zmierzę się z nim z godnością. Przyjechałam wcześnie, grzecznie skinęłam głową na powitanie kolegom, którzy wydawali się dziwnie stonowani. Plotki musiały już obiec cały biurowiec. W Dolinie Krzemowej tajemnice rzadko pozostają tajemnicami na długo, szczególnie kiedy dotyczą wielkich deram. Duża sala konferencyjna szybko wypełniła się ludźmi. Zwykła, luźna atmosfera naszych spotkań, wszystkich rąk na pokład, została zastąpiona wyczuwalnym napięciem. Inżynierowie i menedżerowie produktów szeptali między sobą, ukradkiem zerkając w moją stronę. Zespół zarządzający siedział w pierwszym rzędzie, Derek wśród nich, wyglądający na zadowolonego w nowym, drogim garniturze. William stał obok ekranu prezentacyjnym, przeglądając notatki na swoim tablecie. To, co sprawiło, że to spotkanie było inne, to rząd nieznanych twarzy na bocznej ścianie, inwestorzy, przedstawiciele firm Venture Capital, które finansowały rozwój TechVision, potencjalni nowi inwestorzy, a nawet kilku dziennikarzy z branżowych mediów. Miało to być wystąpienie na temat nowego, odważnego kierunku firmy, a moja publiczna dymisja najwyraźniej miała być częścią tej wystawy. Punktualnie o godzinie 9 William otworzył spotkanie. Zaczęło się od aktualności firmowych, wyników kwartalnych i gratulacji za niedawno zakończone projekty. Jego zwykły czar był w pełni widoczny: białe zęby, pewne gesty, gdy malował obraz niepowstrzymanej innowacji i wzrostu. A potem nastąpiła zmiana. Zanim porozmawiamy o naszej ekscytującej drodze rozwoju, musimy poruszyć pewną sprawę wewnętrzną, ogłosił William, zmieniając ton na bardziej poważny. Jak wiecie, w TechVision stawiamy na najwyższe standardy wydajności i odpowiedzialności. Moje serce zaczęło bić tak głośno, że byłam pewna, że wszyscy dookoła mnie mogą je usłyszeć. Koledzy zaczęli intensywnie interesować się swoimi laptopami i telefonami, unikając mojego wzroku. Alexandra Davis, proszę podejść tutaj. William wezwał mnie, gestykulując w stronę miejsca obok siebie z przodu sali. Spacer z mojego miejsca naprzód wydawał się niekończący. Każdy krok odbijał się echem w cichej sali, a setki oczu śledziły każdy mój ruch. Zachowałam neutralny wyraz twarzy i prostą postawę, choć adrenalina szalała w moim ciele. Kiedy dotarłam do Williama, obrócił się do mnie, stawiając nas oboje tak, byśmy byli widoczni dla całej sali. Na krótką chwilę dostrzegłam błysk w jego oczach. Może to była ekscytacja, a może przyjemność z nadchodzącego widowiska. Aleksandra, zaczął głośno, by każdy mógł usłyszeć, pracujesz w TechVision od 5 lat, ostatnio prowadząc projekt Phoenix. Skinęłam głową, jeszcze nie ufając swojemu głosowi. Niestety, mimo wielu prób interwencji i planów poprawy, twoja wydajność konsekwentnie nie spełnia naszych standardów. W twoim kodzie zidentyfikowano poważne luki w zabezpieczeniach. Terminy były przekroczone. Zgłoszenia klientów pozostały bez odpowiedzi. Każde z tych oskarżeń było jawnym kłamstwem. I po niewygodnym przestawianiu się w fotelach, widziałam, że wielu pracowników o tym wiedziało. Ale William nie mówił do nich. To przedstawienie było skierowane do inwestorów, którzy mieli usłyszeć o jego stanowczej decyzji o pozbyciu się balastu. W związku z tym, kontynuował William, lekki uśmiech błąkał się na kącikach jego ust, twoje zatrudnienie w TechVision zostaje zakończone z dniem dzisiejszym. Wyciągnął rękę. Gratulacje, zostałeś zwolniona, powiedział w jakiś sposób, sprawiając, że to dziwne stwierdzenie brzmiało, jakby udzielał mi zaszczytu, a nie kończył moją karierę. Sala zamilkła. Nawet inwestorzy zdawali się czuć niewygodnie w obliczu tak publicznej dymisji. Z zaskakująco pewnymi rękoma, które zaskoczyły nawet mnie, odpięłam swoją identyfikację z marynarki i położyłam ją na jego wyciągniętej dłoni. Potem, pochylając się, mówiłam wystarczająco głośno, by William i kilku najbliższych słuchaczy mogli mnie usłyszeć wyraźnie. To proponuję wyjaśnić inwestorom, dlaczego produkt przestanie działać dokładnie za 9 minut. Kolor z twarzy Williama zbladł. Co powiedziałaś?
Syknął, już nie udając, że gra dla publiczności. Phoenix wymaga odnowienia autentykacji co 72 godziny, wyjaśniłam spokojnie. Jest to funkcja zabezpieczeń udokumentowana w protokołach, które nigdy nie raczyłeś przeczytać. Moje poświadczenia wygasną Zaraz sprawdzę na zegarku. 8 minut i 37 sekund. W tym momencie system przejdzie w tryb tylko do odczytu, dopóki autentykacja nie zostanie przywrócona. Kłamiesz, wyszeptał. Ale paniczny strach w jego oczach zastąpił już poczucie satysfakcji. Naprawdę? Cóż, przekonamy się za chwilę. Życzę powodzenia w tłumaczeniu inwestorom, dlaczego twój flagowy produkt nagle przestanie działać podczas tej wielkiej prezentacji. Odwróciłam się i ruszyłam w stronę wyjścia, czując na plecach wzrok setek oczu. Derek już w panice walił w klawiaturę swojego laptopa. Kilku inżynierów było pilnie wzywanych do przodu przez machających rękami menedżerów. Gdy doszłam do drzwi, odwróciłam się, by po raz ostatni spojrzeć na chaotycznie rozwijającą się sytuację. William próbował kontynuować spotkanie, jednocześnie prowadząc gorącą rozmowę z szefem IT. Derek rozmawiał przez telefon, pewnie próbując dotrzeć do kogoś, kto mógłby zresetować system. Wyszłam z głową uniesioną wysoko, w sercu mieszanka zniszczenia i satysfakcji. 5 lat mojego zawodowego życia zakończyło się w najbardziej upokarzający sposób, ale zachowałam godność i zadałam im cios, którego nie zapomną. Zgromadziłem również dokumentację techniczną, która dowodziła, że błędy, o których mówił William, zostały sfabrykowane. Zakończyłem e-mail prostym stwierdzeniem. Wierzę w pierwotną misję TechVision, która miała na celu dostarczanie bezpiecznych i etycznych rozwiązań technologicznych. Obecne kierownictwo nie tylko porzuca te zasady, ale aktywnie działa przeciwko nim w sposób, który stwarza poważne ryzyko prawne i reputacyjne dla firmy. Przekazuję te informacje w dobrej wierze, wypełniając moją odpowiedzialność za długoterminowe dobro firmy. Po wysłaniu tego e-maila skontaktowałem się z Jacobem Hendersonem, członkiem zarządu, który zawsze wykazywał szczególne zainteresowanie rozwojem Phoenix. W przeciwieństwie do większości członków zarządu, którzy pochodzili z branży finansowej, Jacob wcześniej pracował jako inżynier oprogramowania i rozumiał techniczne aspekty naszej pracy. Jacob, potrzebuję 15 minut twojego czasu, powiedziałem, gdy odebrał mój telefon. Chodzi o Phoenix i powód, dla którego zostałem dzisiaj zwolniony. Na jego zasługę zgodził się spotkać ze mną na kawie następnego dnia rano. Słyszałem, co się stało, powiedział. Zarząd nie został skonsultowany w kwestii metody twojego zwolnienia, tylko poinformowany, że zmiany w kierownictwie Phoenix są konieczne dla strategicznego dopasowania. Nasze spotkanie wydłużyło się z 15 minut do 2 godzin, kiedy krok po kroku przechodziłem przez wszystkie szczegóły, pokazując mu dokumenty na moim laptopie i wyjaśniając techniczne zabezpieczenia, które wdrożyłem. Więc system wcale nie jest offline. Zapytał, wyraźnie odetchnął z ulgą. Nie, działa normalnie. Tryb tylko do odczytu po prostu uniemożliwia większe zmiany architektoniczne lub masowy eksport danych bez odpowiedniej autoryzacji. To legalna funkcja zabezpieczająca, którą dokładnie udokumentowałem w specyfikacjach technicznych. Jacob wyglądał na zmartwionego. Plan pozyskiwania danych nigdy nie został przedstawiony zarządowi. Powiedziano nam, że nowe źródła dochodów obejmują funkcję premium oraz ulepszoną analizę danych, o które prosili klienci. Tak się domyślałem, odpowiedziałem. William bardzo dbał o to, kto wie, CEO. Będę musiał jak najszybciej przekazać to innym członkom zarządu, powiedział Jacob, gdy żegnaliśmy się. To wykracza poza kwestię personalną. Mój kolejny krok miał charakter bardziej publiczny. Korzystając z mojej rozległej sieci kontaktów w społeczności technologicznej, cicho podzieliłem się swoją historią z Sharon Hinn, szanowaną dziennikarką technologiczną, znaną z dochodzeniowych artykułów na temat kwestii etycznych w branży. Nie podszedłem do tego jako niezadowolony były pracownik, lecz jako sygnalista z dowodami na niepokojące praktyki. Nie chcę zaszkodzić firmie, wyjaśniłem Sharon. Nadal wierzę w to, czym TechVision mogłoby być i czym powinno być, ale obecne kierownictwo zmierza w stronę, którą klienci i konsumenci powinni poznać, zanim ich dane zostaną skompromitowane.
Sharon zgodziła się przeprowadzić dalsze śledztwo, a ja dostarczyłem jej dane kontaktowe do byłych współpracowników, którzy mogli potwierdzić moje twierdzenia, w tym Melissę i Jesicę. W międzyczasie stworzyłem bezpieczną stronę internetową dokumentującą podejrzaną historię Williama oraz jego praktyki biznesowe. Nie była to zemsta, lecz rzetelna chronologia z linkami do artykułów, akt sądowych i zapisów biznesowych, pokazujących wzorzec etycznych skrótów oraz wyolbrzymionych referencji. Jeszcze jej nie opuł. To była polisa ubezpieczeniowa, którą zamierzałem wykorzystać tylko w razie absolutnej konieczności. Zgodnie z przewidywaniami dział prawny TechVision wysłał mi groźbę prawna, powołując się na umowy o poufności oraz klauzulę zakazu konkurencji. Przekazałem ją siostrze Rachel, partnerce w prestiżowej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie pracy, która zgodziła się mnie reprezentować pro bono, ponieważ uznała sprawę za fascynującą. Jej odpowiedź do TechVision była mistrzowska. Moja klientka nie naruszyła żadnych umów o poufności, zgłaszając potencjalnie nielegalne działania, które są chronione przez przepisy dotyczące sygnalistów. Ponadto okoliczności jej zwolnienia budzą poważne wątpliwości co do działań odwetowych, które unieważniają klauzulę zakazu konkurencji, o których wspominacie. Z niecierpliwością czekamy na omówienie tych spraw w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba, gdzie wszystkie dowody staną się publicznymi dokumentami. Groźby prawne nagle ucichły. Kilka dni po moim zwolnieniu pojawił się pierwszy artykuł w Tech Insider, wiodącej publikacji branżowej. W artykule pojawiły się pytania o nowy kierunek TechVision pod przewodnictwem CEO Williama Parkera. Choć artykuł był ostrożnie sformułowany, by unikać bezpośrednich oskarżeń, poruszył kwestie dotyczące zmiany firmy z pierwotnych zasad ochrony prywatności i wspomniał o moim nagłym odejściu wraz z kilkoma innymi kluczowymi inżynierami. Artykuł cytował anonimowe źródło związane z firmą. Wzrosło wewnętrzne zaniepokojenie, że bezpieczeństwo danych klientów jest zagrożone na rzecz bardziej inwazyjnych praktyk zbierania danych, które nie były częścią pierwotnych umów z klientami. Tego samego dnia 2 ważnych klientów skontaktowało się ze mną bezpośrednio przez LinkedIn, prosząc o prywatne rozmowy na temat bezpieczeństwa Phoenix. Byłem ostrożny, aby nie naruszyć żadnych prawnych zobowiązań dotyczących poufności, jednocześnie szczerze odpowiadając na ich pytania dotyczące tego, jak system został zaprojektowany i które zmiany mogłyby zagrozić jego bezpieczeństwu. Tydzień po moim zwolnieniu Jakob zadzwonił z wieściami. Zarząd zwołał pilne spotkanie na jutro. William został poproszony o wyjaśnienie kilku rozbieżności między tym, co nam powiedział, a tym, co udokumentowałeś. Problem z dostępem do systemu również wzbudził poważne wątpliwości. Kilku klientów poinformowało nas, że problemy z autentykacją były spowodowane przez Twoje sabotażowe działania, ale nasz zespół techniczny potwierdził, że system działa dokładnie tak, jak to zostało udokumentowane w Twoich specyfikacjach oraz planach dotyczących pozyskiwania danych. William twierdzi, że to tylko jedna z wielu opcji dochodów, które były rozważane, a nie ostateczna strategia, ale widzieliśmy umowę partnerską z Data Harvest, którą nam dostarczyłeś. Trudno to wyjaśnić jako coś tylko badawczo-eksploracyjnego. Następnego dnia otrzymałem zaskakującego e-maila od Heleny z działu HR. Temat brzmiał: poufna dyskusja o przywróceniu do pracy. Wiadomość była krótka, ale jasna. Zarząd chciał omówić moją potencjalną powrotną do TechVision na wyższe stanowisko z wyższym wynagrodzeniem i... Zachowałem spokojny uśmiech, ale nie odpowiedziałem od razu. Moje możliwości negocjacyjne były teraz na najwyższym poziomie, a ja potrzebowałem czasu, by dobrze przemyśleć kolejny ruch. Tego popołudnia zauważyłem coś interesującego na mediach społecznościowych. Kilkoro moich byłych kolegów z pracy zaczęło aktualizować swoje profile na LinkedIn, publikując niemal identyczne wiadomości. Dumny z pracy z Alexandrą Davis przy projekcie Phoenix w firmie TechVision. Prawdziwy lider, który nigdy nie schodził z etyki ani jakości. To był drobny gest, ale mówił wiele o nastrojach wewnętrznych. Kultura firmy rozgrywała się na oczach wszystkich, wyraźnie rysując granice między tymi, którzy trzymali się pierwotnej misji, a tymi, którzy podążali za nową wizją Williama. Następnie przyszły konsekwencje finansowe.
Tech Insider opublikował artykuł, w którym odnotowano, że akcje TechVision spadły o 12% po pojawieniu się pytań o przywództwo i przyszłość firmy. Jeszcze poważniejsze było to, że dwaj kluczowi klienci ogłosili publicznie, iż przeglądają swoje relacje z firmą, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, co było oczywistym odniesieniem do obaw związanych z TechVision. Pod koniec drugiego tygodnia sytuacja doszła do punktu krytycznego. Jacob zadzwonił ponownie. William i Derek zostali zawieszeni w obowiązkach do czasu pełnego śledztwa. Zarząd mianował tymczasowego CEO Janet Reynolds z działu obsługi klienta. Została zapytana, czy rozważyłabyś spotkanie, aby omówić przyszłość Phoenix. Zgodziłam się na spotkanie, ale nie obiecałam powrotu. Kiedy dotarłam do siedziby TechVision, atmosfera była wyraźnie inna. Ochroniarze sprawdzili moje ID i eskortowali mnie bezpośrednio do sali zarządu, omijając otwarte biura, w których mogłabym spotkać byłych kolegów. Janet powitała mnie ciepło. Aleksandro, dziękuję, że przyszłaś. Jesteśmy w trudnej sytuacji i liczymy na to, że pomożesz nam ją rozwiązać. Słucham, odpowiedziałam, zachowując profesjonalny dystans. Zarząd przeanalizował twoje dokumenty i uznał twoje obawy za uzasadnione. William poważnie zniekształcił kilka kluczowych inicjatyw, szczególnie te dotyczące użycia danych klientów. Potwierdziliśmy również, że system autentykacji, który wdrożyłaś, działa dokładnie tak, jak dokumentowano i pełni istotną funkcję w zakresie bezpieczeństwa. Kiwnęłam głową, ale milczałam. Chcielibyśmy zaproponować Ci powrót na stanowisko CTO Phoenix oraz pełną kontrolę nad wszystkimi inicjatywami związanymi z bezpieczeństwem. Twoje wynagrodzenie wzrosłoby o 40%. Będziesz raportować bezpośrednio do mnie i zarządu. Oferta była kusząca. Uznanie, awans i szansa na ochronę integralności Phoenix w jednym. Jednak coś mi w tym nie pasowało. A co z kierunkiem rozwoju firmy? Zapytałam. Problemy etyczne, które poruszałam, nie dotyczyły tylko Williama i Dereka. Odbijają one fundamentalną zmianę priorytetów, która wydaje się pochodzić z góry. Janet zawahała się, potwierdzając moje podejrzenia. Zarząd nadal chce badać wszystkie możliwe źródła dochodów, w tym rozszerzoną analitykę danych. Jednak dzięki Twojej ekspertyzie wierzymy, że uda się znaleźć równowagę między zaufaniem klientów a maksymalizowaniem potencjału wzrostu. Przetłumaczone na prostszy język. Chcieli mnie z powrotem, by rozwiązać kryzys, ale nacisk na monetyzację danych użytkowników miałby nadal trwać. Czekałyby mnie te same bitwy, tylko z innymi przeciwnikami. Doceniam ofertę, powiedziałam ostrożnie. Ale potrzebuję czasu, by to przemyśleć. Minione tygodnie były trudne, a chcę mieć pewność, że każda decyzja, którą podejmę, będzie dobra zarówno dla mnie, jak i dla firmy w dłuższej perspektywie. Opuszczając spotkanie, wiedziałam już, jaka będzie moja odpowiedź. TechVision pokazało swoje prawdziwe oblicze, a żaden tytuł ani wynagrodzenie nie były w stanie tego zamaskować. Nadszedł czas, by rozważyć inną drogę. Drogę, na której mogłabym zbudować coś zgodnego z moimi wartościami od podstaw. 3 dni po spotkaniu z Janet odmówiłam oferty TechVision za pomocą uprzejmego, ale stanowczego e-maila. Doceniam uznanie moich osiągnięć i hojną ofertę, ale wierzę, że moja zawodowa droga prowadzi mnie w nowym kierunku. Życzę TechVision powodzenia w powrocie do swoich pierwotnych zasad związanych z bezpiecznymi, etycznymi rozwiązaniami technologicznymi. Odpowiedź przyszła natychmiast. Członkowie zarządu zadzwonili osobiście, próbując zmienić moją decyzję. Oferty wynagrodzenia wzrosły jeszcze bardziej. Janet zaproponowała nawet 6-miesięczną przerwę płatną przed powrotem, odświeżoną i gotową na nowe wyzwania. Ich uporczywość potwierdziła to, czego się spodziewałam. Nie byłam cenną tylko ze względu na moje umiejętności techniczne, ale także na wiarygodność, którą mój powrót przywróciłby niepewnym klientom i inwestorom. Odrzucenie tej oferty postawiło ich w trudnej sytuacji. Tymczasem byłam zajęta. Dzień po moim zwolnieniu otrzymałam wiadomości na LinkedIn od 6 byłych kolegów z pracy, w tym Melissy, Brianę i Markusa. Wszyscy wyrażali podobne sentymenty. Jeśli zaczynasz coś nowego, chcę w tym uczestniczyć.
Zaprosiłam ich do siebie na kolację w ten weekend. Kiedy usiedliśmy wokół mojego stołu z chińskim jedzeniem na wynos i butelkami wina, podzieliłam się moją rodzącą się wizją. Co by było, gdybyśmy zbudowali platformę bezpieczeństwa, która gwarantowałaby prywatność w sposób prawnie wiążący, gdzie model biznesowy byłby zgodny z ochroną danych, a nie ich wykorzystywaniem. Po północy zapiski zaczęły pokrywać moją tablicę, a szkic nowej firmy zaczął nabierać kształtów. 2 tygodnie później złożyłam dokumenty rejestracyjne dla KIAR Shield Security. Melissa została moją współzałożycielką i CEO, wnosząc swoją organizacyjną doskonałość, by uzupełnić moje techniczne podejście. Brian, Markus i 3 innych byłych inżynierów TechVision dołączyli do naszego zespołu technicznego jako fundamenty nowej firmy. Zakładanie firmy oznaczało opróżnienie moich oszczędności i podjęcie znaczącego ryzyka osobistego. Przeprowadziłam się z drogiego mieszkania do małego studia, by ograniczyć koszty i zainwestować różnice w podstawową infrastrukturę naszej startupowej działalności. Początkowe miesiące były mordercze. Budowaliśmy naszą platformę nocami i w weekendy, biorąc prace konsultingowe, by opłacić rachunki. Przez 6 miesięcy nie otrzymywałam wynagrodzenia, żyjąc z szybko kurczących się oszczędności i od czasu do czasu pomocą od Rachel, która uwierzyła w naszą wizję na tyle, by zainwestować znaczną część własnych oszczędności. Miesiące później stanęliśmy przed krytycznym momentem. Nasz prototyp był obiecujący, ale niekompletny. Fundusze drastycznie malały, a my potrzebowaliśmy dodatkowego inwestora, by przetrwać. Wtedy otrzymałam nieoczekiwany e-mail od Jacoba Hendersona, członka zarządu, który był moim sojusznikiem w czasie kryzysu w TechVision. Śledzę wasze postępy z zainteresowaniem, napisał. Chciałbym omówić możliwość inwestycji w KIAR Shield przez mój fundusz Venture, osobno od moich zobowiązań wobec TechVision. Nasze spotkanie ujawniło, że Jakob coraz bardziej niepokoił się kierunkiem, w jakim podążało TechVision, jeszcze zanim odeszłam. Zarząd ostatecznie poparł wizję Williama, wyjaśnił. Mianowali nowego CEO, który kontynuuje strategię monetyzacji danych, ale z lepszym PR i zabezpieczeniami prawnymi. Inwestycja Jacoba dała nam niezbędny zastrzyk finansowy, ale co ważniejsze, jego połączenia branżowe otworzyły drzwi, które dla nowego startupu byłyby zamknięte bez odpowiednich referencji. 6 miesięcy po założeniu KIAR Shield zdobyliśmy pierwszego dużego klienta, co było o tyle ironiczne, że firma ta opuściła TechVision z powodu obaw o ich nowe polityki danych. Po roku od publicznego zwolnienia otrzymałam zaproszenie do wystąpienia na konferencji CyberSecure, najważniejszym wydarzeniu w branży. Mój temat: etyczna architektura bezpieczeństwa, budowanie zaufania przez projektowanie. Ironia sytuacji była dla mnie uderzająca. Podczas sesji pytań i odpowiedzi do mikrofonu podszedł znajomy mi człowiek. Robert, mój były mentor i były CEO TechVision. Spotkaliśmy się po konferencji na kawie. Po raz pierwszy podzielił się pełną historią swojego odejścia z firmy. Zarząd chciał agresywnego wzrostu za wszelką cenę. Ja odmówiłem kompromisów w kwestii prywatności, więc znaleźli kogoś, kto to zrobi. Brzmiało to znajomo. Odpowiedziałam, ale może to wyszło na dobre. KIAR Shield może stać się tym, czym TechVision powinno być. 2 tygodnie później Robert dołączył do KIAR Shield jako nasz przewodniczący zarządu. Jego doświadczenie przyspieszyło nasz rozwój w sposób, który przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Ostateczna odsłona sagi TechVision rozegrawa się w mediach. Po kolejnych kwartalnych stratach klientów i spadku przychodów, William został odwołany z funkcji CEO. Zarząd podał to jako różnice strategiczne, ale branża znała prawdę. Jego strategia monetyzacji danych skończyła się spektakularną porażką. Derek pożegnał się z firmą, a TechVision przeszło reorganizację. Jednak ich reputacja była już nie do naprawienia. W międzyczasie KIAR Shield rosło. Po 2 latach mieliśmy 60 pracowników i finansowanie wyceniające naszą firmę na $80 milionów. Co najważniejsze, zbudowaliśmy coś, z czego naprawdę byłam dumna: firmę, w której etyka nie była tylko hasłem marketingowym, ale podstawową zasadą projektowania. Pewnego wieczoru, podczas pracy w biurze, otrzymałam powiadomienie o nadchodzącym wydarzeniu branżowym.
Na liście mówców był William Parker, który teraz konsultował transformacje w firmach. Na chwilę poczułam starą złość, ale równie szybko jak ona przyszła, zniknęła. William stracił szacunek branży, podczas gdy ja stworzyłam coś trwałego i znaczącego. Jego działania uwolniły mnie do stworzenia firmy, która była naprawdę zgodna z moimi wartościami, otoczoną kolegami, którzy podzielali te same zasady. Z perspektywy czasu wiem, że moment, w którym próbował mnie zniszczyć zawodowo, stał się początkiem mojego sukcesu. Lekcja, którą zabieram ze sobą, nie dotyczy zemsty ani poczucia sprawiedliwości, choć oba te elementy się pojawiły. To lekcja o sile pozostawania wiernym swoim zasadom, nawet gdy wszystko wydaje się walić. Czasami utrata tego, co myślisz, że chciałeś, otwiera drzwi do tego, czego naprawdę potrzebowałeś. Dziś, prowadząc rosnącą firmę, zbudowaną na etycznych zasadach, jestem wdzięczna za publiczne zwolnienie. Pokazało mi ono, że Twoja wartość nie zależy od tytułu ani uznania firmy, ale od gotowości do stania twardo na swoich zasadach, gdy to naprawdę ma znaczenie. Jeśli przeżywasz zawodowy kryzys lub czujesz się uwięziony w toksycznym miejscu pracy, pamiętaj, że to, co wydaje się końcem, może być początkiem czegoś znacznie lepszego. Czasami najgorsze chwile w karierze stają się katalizatorem największych osiągnięć.